Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o najwybitniejszych polskich matematykach, którzy działali przed wojną w Lwowie. Dowiecie się, jak powstawały ich największe teorie i jak były one dokumentowane. Poznacie ich niesamowite historie i wkład w rozwój światowej nauki. Dowiecie się również, kto na tym najbardziej skorzystał. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Lwowska szkoła matematyczna skupiała wielu geniuszy. Jej potencjał nie został właściwie przez Polskę wykorzystany. Wielu jej przedstawicieli musiało opuścić kraj i na nowo budować swoją karierę za granicą. Skorzystali z tego między innymi Amerykanie. Historia lwowskich matematyków przez wiele lat była historią zapomnianą. Dopiero po upadku komunizmu zaczęło się to zmieniać. Szerzej mogliśmy poznać ich historię dopiero w 2014 roku, gdy na rynku księgarskim ukazała się popularno-naukowa książka Genialni autorstwa Mariusza Urbanka, polskiego pisarza i publicysty. Dopiero wtedy wielu z nas mogło zapoznać się z dokonaniami Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Stanisława Ulama i wielu innych genialnych lwowskich matematyków. Jak zatem narodziła się Lwowska Szkoła Matematyczna, która skupiła tak wielu matematycznych geniuszy? Wszystko zaczęło się pewnego wiosennego wieczoru 1917 roku w Krakowie, gdy doktor matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Hugo Steinhaus postanowił wybrać się na spacer po krakowskich plantach. Gdy tak sobie szedł, minął ławkę, na której siedziało dwóch młodych mężczyzn, zawzięcie ze sobą dyskutujących. W pewnej chwili do uszu Steinhausa dobiegło pojęcie miary Lebeska. Steinhaus dobrze wiedział, że chodzi o twierdzenie Henri'ego Lebeska, wybitnego francuskiego matematyka, który zajmował się analizą matematyczną i teorią miary. Steinhaus podszedł więc do dyskutujących mężczyzn, przedstawił się i zaczął z nimi rozmowę. Jego rozmówcami okazali się dwaj studenci matematyki, Stefan Banach i Otton Nikodym. Steinhaus zaprosił obu studentów do domu. Po drodze dołączył jeszcze do nich przyjaciel Banacha, Witold Wilkosz, przygotowujący doktorat dotyczący właśnie teorii Lebeska. Steinhaus zafascynował się swoimi gośćmi i od razu poczuł z nimi silną intelektualną więź. Zarówno on, jak i jego rozmówcy, nie zważając na toczącą się wojnę i jej konsekwencje, potrafili bowiem twórczo skupić się na tak teoretycznym problemie, jakim była teoria francuskiego matematyka. Od tamtej pory te spotkania miały już regularny charakter. Gdy w 1917 roku Steinhaus objął posadę na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie, przeniósł się na stałe do tego miasta. Po jakimś czasie ściągnął do Lwowa Banacha. Steinhaus skupił też wokół siebie wielu innych obiecujących adeptów matematyki. Juliusza Schaudera, Stanisława Mazura, Władysława Orlicza i Hermana Auerbacha. Tak właśnie narodziła się Lwowska Szkoła Matematyczna. Profesor Hugo Steinhaus był tym, który wniósł podwaliny do jej powstania.
Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej, która zaliczała się do galicyjskiej elity. Jego ojciec był dyrektorem Towarzystwa Kredytowego w Jaśle i posłem do parlamentu w Wiedniu. Dzięki temu Steinhaus mógł zdobyć najlepsze wykształcenie. Studiował najpierw w Lwowie, a potem w niemieckiej Getyndze, która była wtedy stolicą matematycznego świata. Tam uzyskał stopień doktora. W czasie I wojny światowej zaciągnął się do legionów polskich, ale niespecjalnie nadawał się na żołnierza. W rezultacie tego pod koniec 1916 roku powrócił do domu. Gdy w 1917 roku przeniósł się do Lwowa, obronił habilitację. 2 lata później został profesorem i szefem katedry matematyki Lwowskiego Uniwersytetu. W latach 20. Steinhaus był już cenionym matematykiem w całej Europie. To właśnie on został nieformalnym ojcem Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Ale jej najwybitniejszym przedstawicielem został rozmówca Steinhausa z krakowskich plant, Stefan Banach. Ten ostatni był nieślubnym dzieckiem służącej i rekruta austro-węgierskiej armii. Nie miał w dzieciństwie tak dobrze jak Steinhaus. Mentalnie nigdy nie został człowiekiem z wyższych sfer. Banach lubił piłkę nożną, dworcowe bary i alkohol. Pomimo tego, że zaliczył tylko 2 lata studiów, został profesorem. Był matematycznym geniuszem i dlatego za zgodą ministra oświaty został zatrudniony na Lwowskiej Politechnice jako asystent profesora Antoniego Łomnickiego. Tam też zrobił doktorat, co było dla niego wielkim wyzwaniem, bo jako ekscentryczny geniusz swoje teorie zapisywał najczęściej na luźnych serwetkach w kawiarniach i restauracjach. Jego przełożeni dali mu w końcu do pomocy młodego asystenta, który zaczął spisywać to, co Banach mówi, a on sam potem to wszystko sprawdzał i uzupełniał. Tak powstała jego praca doktorska o operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równań całkowych. Została ona uznana za przełomową w matematyce. W podobny sposób powstała również habilitacja Banacha. Gdy w lipcu 1922 roku został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, miał zaledwie 30 lat. Zarówno wiekiem, jak i manierami odstawał od lwowskiej profesury. Męczył się w zaciszach uniwersyteckich gabinetów. Wolał prowadzić zażarte dyskusje z profesorami i studentami w kawiarniach i restauracjach, sporo przy tym popijając. Ten styl życia wpędzał go w notoryczne długi i ścigali go wierzyciele. Ulubionym miejscem pracy Banacha była lwowska kawiarnia szkocka, w której rodziły się najważniejsze teorie lwowskich matematyków. Oprócz Banacha bywali tam Hermann Auerbach, Włodzimierz Stożek, Józef Schreiber, Juliusz Schauder, Stanisław Sachs, Władysław Hepter, Marceli Stark, Jan Herzberg, Marek Katz i Antoni Łomnicki. W trakcie prowadzonych przez nich ożywionych dyskusji rodziły się genialne teorie, które były zapisywane na marmurowych blatach stołów. Nieszczęściem było tylko to, że ginęły one następnego dnia pod ścierkami sprzątaczek. Ta sytuacja uległa zmianie pewnego lipcowego popołudnia 1935 roku, gdy żona Banacha, Łucja, przyniosła biesiadnikom gruby zeszyt, kupiony za grosze. Od tamtej pory każdy z bywalców szkockiej zapisywał swoje teorie w tym zeszycie. To ostatecznie rozwiązało problem ich zapisywania.
Od tamtej pory pojawiały się w tym zeszycie już systematycznie zapisy z długimi matematycznymi wzorami. Pierwszy z nich nosi datę 17 lipca 1935 roku, a ostatni 31 maja 1941 roku. To właśnie ten zeszyt stał się po latach najważniejszym dowodem geniuszu lwowskich matematyków. Tak naprawdę ich zakrapiane biesiady w Szkockiej były fenomenem w światowej nauce. Taki sposób zawodowego funkcjonowania właściwy był pisarzom i artystom, a nie przedstawicielom tak ścisłych dyscyplin jak matematyka. Ale dla głównego wodzireja tych biesiad, Bannacha, ten kawiarniany rozgardiarz był paliwem, dzięki któremu pracował on na najwyższych obrotach. Jednym z najwierniejszych towarzyszy Bannacha w czasie tych biesiad był Stanisław Ulam. Podobnie jak Bannach, Ulam również nigdy nie ukończył studiów, ale tak jak on udało mu się wreszcie zrobić doktorat i habilitację. Ulam był również geniuszem miary Bannacha. Do każdego matematycznego problemu podchodził niezwykle analitycznie, dostrzegając problemy, które dla innych były nie do uchwycenia. Od dzieciństwa Ulam wierzył w to, że będzie wybitnym naukowcem i nim został. I to równie szybko jak Bannach. Tyle tylko, że Ulam jeszcze przed wojną opuścił Lwów i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Do tego wyjazdu namówił go amerykański matematyk John von Neumann, który przyjechał do Lwowa. W Stanach Zjednoczonych Ulam wykładał w Princeton University. Największy rozgłos przyniósł mu jednak udział w amerykańskim projekcie Manhattan, w ramach którego stworzono pierwszą na świecie bombę atomową, którą zrzucono następnie na japońską Hiroshimę i Nagasaki, przyspieszając tym samym zakończenie wojny na Dalekim Wschodzie. W ośrodku w Los Alamos, gdzie był realizowany projekt Manhattan, Ulam pracował aż do 1967 roku. To właśnie jego rozwiązania okazały się kluczowe w zbudowaniu przez Amerykanów bomby wodorowej, która miała być najbardziej skuteczną bronią w przyszłej wojnie z Sowietami. Wspomniany profesor von Neumann usiłował również namówić do wyjazdu Bannacha, kusząc go czekiem, na którym widniała cyfra 1. Bannach za zgodę na ten wyjazd miał dopisać do niej tyle zer, ile uważa za stosowne. Ale pomimo tak atrakcyjnej oferty odpowiedział von Neumannowi, że to za mała suma, aby opuścić Polskę. Jednak wkrótce wybuchła II wojna światowa i Polska została pobita przez Niemców i Sowietów. Po zajęciu Lwowa przez Sowietów lwowscy matematycy usiłowali kontynuować swoją naukową działalność także w kawiarnianej formie, w jakiej robili to od lat. Ta sytuacja uległa zmianie, gdy w lecie 1941 roku Lwów został zajęty przez Niemców. Bannach i jego koledzy zostali bezrobotnymi, bo szkoły wyższe zamknięto. Aby przetrwać, karmili wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem i Wirusami, kierowanym przez profesora Rudolfa Weigla. Ale dzięki temu wielu z nich mogło przetrwać ten trudny czas. II wojna światowa stała się końcem lwowskiej szkoły matematycznej. Wielu jej przedstawicieli zginęło. Władysław Hepter zmarł w sowieckim łagrze. Stefana Karczmarza rozstrzelano w Katyniu. Antoni Łomnicki, Włodzimierz Stożek i Stanisław Ruziewicz zostali zamordowani na wzgórzach wuleckich, gdzie zginęło wielu innych lwowskich profesorów. Juliusz Schauder i Stanisław Auerbach zginęli z kolei w lwowskim getcie. Stanisław Saks zamordowany został przez Niemców w Warszawie.
Sam Banach w sierpniu 1945 roku zmarł na raka płuc. Hugo Steinhaus przeniósł się po wojnie do Wrocławia, a Stanisław Mazur do Łodzi. A co jeszcze gorsze, Polska bezpowrotnie straciła wówczas Lwów na rzecz Sowietów. Wkład lwowskich matematyków w rozwój światowej nauki był jednak olbrzymi. Najważniejszym jego elementem było stworzenie analizy funkcjonalnej, która dzisiaj uznawana jest za najważniejszą gałąź matematyki. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela, Leszek Piesek oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.